Witam wszystkich. Wymiana oleju automatycznej skrzyni biegów BMW E46. Zapewne analogicznie będzie w wielu innych BM-kach i pewnie w wielu innych też samochodach. Mam tutaj cały zestaw akurat maile, uszczelka, śrubki, pseudofiltr, no i nowy olej. Jeżeli nie wiemy jaki olej kupić, zazwyczaj na skrzyni będzie naklejka i tutaj będzie numer oleju, po którym możemy też szukać zamienników. Przy okazji możemy tutaj poczytać niemieckie poczucie humoru. Także jesteśmy gotowi. Pierwsze co należałoby zlokalizować korek spustowy, no i korek wlewowy na skrzyni. Pierwsze co próbujemy ruszyć korek wlewowy, no bo jeżeli nie będziemy w stanie go odkręcić, no to wszystko na nic i lepiej nie zaczynać spuszczać starego oleju. Jeżeli da się go odkręcić, no to na razie nie ruszamy, zostawiamy zakręcony. Jak już mamy oba korki ruszone, miska przygotowana, można spuszczać stary olej. Po obwodzie będzie pełno śrubek, także trzeba je teraz wszystkie odkręcić. Najlepiej pozostawić sobie po jednej śrubce w narożniku, no i te, które zostały, tylko odkręcamy dosłownie kilka gwintów, tak żeby nam trzymały wciąż miskę. Jeżeli miska nie była nigdy ściągana, to pewnie będzie zapieczona, także można jej trochę pomóc, tylko też ostrożnie, żeby nie pchać tego śrubokręta za daleko. No i jak już poluzujemy, to możemy powoli odkręcać te śrubki. W misce może być jeszcze nawet do litra oleju, także można sobie z jednej strony tylko odkręcić i powoli tą miskę przechylać, żeby jeszcze reszta spłynęła. Ewentualnie jeżeli jesteśmy hardkorami, no to możemy po prostu podtrzymując ręką odkręcić wszystko i powoli ją opuścić. No i dobra, sprawdźmy jeszcze, czy na pewno dobrą uszczelkę kupiliśmy. W każdej misce, w każdej skrzyni jest taki magnes, może różnie wyglądać, ale generalnie zawsze jakiś będzie, no i tutaj na pewno będzie pełno jakiegoś pyłu metalowego, także trzeba to oczywiście dokładnie oczyścić. Żeby nam uszczelka nie latała przy montażu, można sobie wziąć troszeczkę silikonu, zrobić jakąś malutką kropeczkę z jednej i z drugiej strony, docisnąć uszczelkę i to nam powinno ją przytrzymać na czas montażu. Też nie przesadzamy z tym oczywiście. Alternatywnie bierzemy parę trytek, zakładamy ją przez te dziurki i one nam też będą trzymać uszczelkę w czasie montażu, a potem się po prostu je odetnie i wyciągnie. No i został jeszcze filtr. W niektórych skrzyniach on jest przykręcany, także warto się wcześniej przyjrzeć, czy nie ma jakichś śrubek po drodze. W tej akurat jest tylko wciskany, także wyciągam. No i też ostrożnie, bo w środku jeszcze zazwyczaj zostaje sporo oleju. Zwracamy też uwagę, czy uszczelka wyszła razem z nim, bo zazwyczaj zostaje gdzieś tutaj na skrzyni, także trzeba ją wyjąć. No i zakładamy nowy filtr, upewniamy się, że jest dokładnie wciśnięty do samego końca, jednocześnie starając się go nie połamać. Dokręcamy ewentualne śrubki, jeżeli są. Czyścimy powierzchnię, gdzie przylega uszczelka, no i zakładamy miskę z uszczelką. No i łapiemy sobie po jednej śrubce gdzieś w narożnikach.
No i pozostaje w miarę równomierne przykręcenie wszystkich śrubek trzymających miskę olejową. No i pozostaje napełnić, także nalewamy ile wlezie, krótko mówiąc, aż zacznie wyciekać z korka wlewowego. I zakręcamy korek, wystarczy tyle co ręką. Odpalamy samochód, przechodzimy pomiędzy kolejnymi pozycjami na skrzyni, zostawiając na kilka sekund. Zostawiamy odpalony silnik, no i odkręcamy korek i znowu zaczynamy dolewać do momentu, kiedy zacznie nam wypływać z korka wlewowego. Nie musimy się z tym spieszyć, ten olej w skrzyni powinien się wręcz trochę rozgrzać, tak żeby ten wypływający miał temperaturę pomiędzy 30 a 50 stopni Celsjusza. Zanim zgasimy silnik, pamiętamy, żeby zakręcić korek wlewowy. No i oczywiście pytanie, czy lepiej robić to samemu w ten sposób, czy wymiana dynamiczna w warsztacie. Także w tej butelce mam praktycznie cały stary olej, jaki udało mi się ściągnąć z tej skrzyni. Około 4,5 litra, z czego 4 litry mniej więcej wypłynęło korkiem spustowym, natomiast pół litra było jeszcze w misce. W tej konkretnej skrzyni mieści się 9 litrów, także odkręcając korek spuszczamy mniej więcej 45%. No i można sobie teraz pojeździć, tak żeby ten olej stary z nowym się wymieszał. No i po kolejnej wymianie, to znaczy teraz odkręcamy już tylko korek spustowy i wlewowy, wlewamy świeży olej już bez odkręcania miski, no i już w tym momencie pozostaje nam 28% mniej więcej starego oleju w skrzyni. I gdyby robić tak jeszcze raz, no to po trzeciej wymianie już mamy około 15% i myślę, że to nawet wystarczy. Także jak ktoś woli sam to zrobić, bez bawienia się w warsztaty i tak dalej, no to myślę, że to wystarczy spokojnie. Także tyle, olej zmieniony, auto jeszcze jeździ. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.